Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie. Dziś zajmiemy się książką After – Płomień pod moją skórą. W pewien sposób ujmuje mnie szczerość tej książki, to znaczy nawet nie musimy jej otwierać, żeby mniej więcej wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Czy ktokolwiek sięga po książkę pod tytułem After – Płomień pod moją skórą i myśli sobie tak, to pewnie będzie spoko, to będzie spoko literatura. Po drugie, autorka książki występuje pod pseudonimem Imaginator 1D. Dlatego, że After – Płomień pod moją skórą początkowo był fanfiction na temat członków zespołu One Direction. Ale dobra, zacznijmy czytać. Przed wami After – Płomień pod moją skórą. College zawsze wydawał mi się najważniejszą, zasadniczą częścią tego, co jest miernikiem wartości człowieka. To jest pierwsze zdanie tej książki i już czuję, że nienawidzę głównej bohaterki. Już przy naszym pierwszym spotkaniu Hardin zmienił moje życie na tyle sposobów. Po pierwsze, za dosłownie kilkanaście stron będziemy świadkami tego pierwszego spotkania i nie wpłynie ono w żaden sposób na główną bohaterkę. Po drugie, jednym z członków One Direction jest Harry Styles, a tutaj bohaterka ma romans z gościem, który nazywa się Hardin Styles. Subtelne. Pół nocy nie spałam. Liczyłam linie pomiędzy panelami na suficie. Przez pół nocy liczyła linie pomiędzy panelami na suficie? To był albo bardzo duży sufit, albo bohaterka ma jakiś problem z liczeniem. Dlaczego nasza bohaterka Tessa tak się denerwuje? Bo dziś jest jej pierwszy dzień w college'u. Tessa uważa to za najważniejszą rzecz w swoim życiu, dlatego że jej matka odpadła z tego college'u albo w ogóle się na niego nie dostała. W każdym razie dziewczyna realizuje ambicje swojej mamy. Do tego Tessa ma chłopaka, takiego do bólu grzecznego, oficjalnego i do tego donoszącego na nią do jej mamy, tak żebyśmy mogli nienawidzić wszystkich bohaterów tej książki. Tessa przyjeżdża do college'u, gdzie poznaje Steph, swoją współlokatorkę, która ma tatuaże i jest niegrzeczną dziewczyną, i poznaje jej przyjaciół, wśród których jest Hardin. W przeciwieństwie do Steph i Nate'a, on jest cały czarny, szary i biały, a ponadto wysoki i szczupły. Może jest mimem. I to tyle z ich pierwszego spotkania. Nie zamienili ze sobą ani słowa, a podobno to spotkanie zmieniło jej życie na tyle sposobów. Może wcześniej nie rozmawiała z ludźmi? To, że nie mam jeszcze samochodu, trochę utrudnia mi życie. Im szybciej jakiś kupię, tym lepiej. Mam dość pieniędzy, ale nie jestem jeszcze pewna, czy chcę stresu związanego z posiadaniem auta. Zdecyduj się, chcesz ten samochód czy nie? Ominę kilkanaście stron, bo sprowadzają się do tego, że bohaterka raz na jakiś czas spotyka Hardina, a on jest wobec niej takim strasznym bucem. Dlaczego jest taki niegrzeczny? Powinien być raczej wdzięczny, że nie potępiam go za to, jak zniszczył swoje ciało tymi wszystkimi kolczykami i tatuażami. Słuchajcie, w tej książce istnieje bardzo wyraźne starcie pomiędzy taką kulturą konserwatywną i kulturą liberalną. Bohaterka, tak samo jak jej matka i chłopak, pochodzą z tej konserwatywnej strony. I wiecie, jak poznać tych ludzi, którzy są po liberalnej, tej złej z punktu widzenia bohaterki stronie? Mają tatuaże. To trochę jak Gwiezdne Wojny. Jak ktoś ma czerwony miecz świetlny, to jest zły. Tutaj jak ktoś ma tatuaże, to jest zły. W moim domu tatuaże i kolczyki nie są normą. Zawsze musiałam starannie czesać włosy, regulować brwi, a także prać i prasować ubrania. A co ma jedno do drugiego? I w jaki sposób te dwie rzeczy się wykluczają? Bohaterka rozmawia ze swoją współlokatorką. Bolały cię te tatuaże? Pierwszy trochę tak, ale nie tak bardzo jak myślisz. To jak urządzenia pszczół. Okej, to jest bardzo indywidualna kwestia, ale mam kilkanaście tatuaży i to nie ma nic wspólnego z urządzeniami pszczół. Bohaterka daje się wyciągnąć swojej współlokatorce na imprezę. To bardzo duży dom. Ile osób tam będzie? Mamroczę. Cała masa, więc się pospiesz, odpowiada Hardin. Zaraz, bohaterka ma się spieszyć, bo będzie tam dużo ludzi? Bo inaczej co, uciekną? Po ich wyglądzie przypuszczam, że to znajomi Steph. Wszyscy są wytatuowani, tak jak ona. Nie no, jasne, oczywiście, bo wszyscy ludzie z tatuażami się znają. Bohaterka poznaje jakiegoś kolejnego gościa z tej ekipy. Jego uśmiech jest ciepły. Gdy na jego wargi pada światło, dostrzegam błysk metalu w jego języku. Po pierwsze, liczba słów jego w tym fragmencie. Po drugie, w jaki sposób on się musiał uśmiechnąć, żeby światło odbijało się w kolczyku w jego języku. Hak? Hardin cały czas jest bucem wobec głównej bohaterki, a ona cały czas z jakiegoś nieokreślonego powodu jest nim strasznie zafascynowana. Zauważam dziwny symbol nieskończoności wytatuowany tuż nad jego nadgarstkiem. Co jest dziwnego w symbolu nieskończoności? Nie wiedząc, co się dzieje z jej życiem, bohaterka dzwoni do swojego chłopaka. Tęsknię za tobą. Ja za tobą też, Tess. Bardzo. Zadzwoń do mnie później, okej?
Przytakuję. Przytakiwanie z reguły tak sobie działa w rozmowie telefonicznej. Steph próbuje przekonać bohaterkę, żeby poszła z nią na kolejną imprezę. Naprawdę chciałabym, żebyś przyszła. Oglądanie filmów w samotności w tej dziupli to piekło. Następnie czytamy, jak Steph układa włosy i 3 razy się przebiera, bo nie może się zdecydować na sukienkę, aż w końcu nasza bohaterka odpowiada: wiem. To znaczy ten dialog wygląda tak, że Steph coś mówi, potem przebiera się 3 razy, układa włosy i dopiero wtedy bohaterka jej odpowiada. Chociaż z drugiej strony nie zdziwiłbym się, gdyby Tessa była taka tempa, że po prostu sens wypowiedzi dociera do niej po kilku minutach. Steph mówi bohaterce, że ta onieśmiela resztę jej paczki. Myślę, że to dlatego, że tak się od nas różnisz, wyjaśnia mi z uśmiechem. Wiem, że się od nich różnię, ale dla mnie to oni są inni. Tak, Tesso, właśnie na tym polega różnienie się. Hardin się nie umawia. Pieprzy wiele dziewczyn, ale z żadną się nie umawia. Nigdy. Oj, wydaje mi się, że autorka tej książki czytała 50 twarzy Greya. Tak czy siak bohaterka w końcu wybiera się na tę imprezę. Zagrajmy w prawda czy wyzwanie, bełkocze Zed. Zed's dead, baby. Zed's dead. Na imprezie Tessa po raz pierwszy w życiu jest nawalona i w końcu jakimś sposobem trafia do pokoju Hardina. Hardin daje jej szklankę wody. Po chwili woda rozpuszcza alkohol w moim żołądku. Co? To znaczy bohaterka wypiła szklankę wody i wytrzeźwiała. W końcu sumienie przegrywa. Przyciskam wargi do warg Hardina, całkowicie go tym zaskakując. Wyczuwam słabą nutę mięty na jego języku, gdy otwiera usta i mnie całuje. Naprawdę mnie całuje. Jak dotąd dowiedzieliśmy się o postaci Hardina nie tylko, że nie pije alkoholu, ale że wręcz pogardza ludźmi, którzy go nadużywają. Co nie przeszkadza mu pójść w ślinę z kompletnie nawaloną i będącą w związku dziewczyną. Mój wzrok znów wędruje do jego bokserek, które są teraz wyraźnie ciaśniejsze z przodu. Więc to jedna z tych książek. Jest prawie 4 nad ranem. Za godzinę powinnam wstać, żeby wziąć prysznic i zacząć się uczyć. W sobotę? Serio? Ja wiem, że bohaterka jest kujonką, ale będzie się uczyć o 5 nad ranem w sobotę. Bohaterka cały czas nie może pozbyć się Hardina z głowy. To jednak tylko czysto teoretyczne rozważania, ponieważ nie wiem nawet po co marnuję czas na myślenie o tym. To, że nie wiesz dlaczego o tym myślisz, nie sprawia, że to się staje teoretycznym rozważaniem. To 2 rzeczy nie mają ze sobą nic wspólnego. Bohaterkę odwiedza matka i chłopak zaniepokojeni tym, że już 2 razy była na imprezie. Raz jeszcze obiecuje trzymać się z dala od wytatuowanych osób. Dobra, przejdźmy dalej. Po tym pocałunku po pijaku relacje Tessy i Hardina stają się trochę niezręczne. Nie wspomnij o pocałunku przy Landonie, prawda? Jego dołeczki, głębokie jak zawsze, mówią mi, że owszem, wspomnij. W jaki sposób głębokie jak zawsze dołeczki sugerują, że wspomnij? Hardin odwiedza bohaterkę w jej pokoju. Nastawiłaś budzik, żeby mieć pewność, że twoja drzemka potrwa tylko 20 minut? Masz nerwice natręctw albo coś? Wiesz, Hardin, jakby ci to powiedzieć, właśnie do tego służy budzik. Znów go popycham. Podchodzi do mnie, chwyta mnie za nadgarstki i przyciska plecami do ściany. Mam go ochotę go uderzyć i powiedzieć, żeby sobie poszedł. Hardin, proszę. Tylko tyle daje radę z siebie wydusić. Ach, gwałt. Jest taki romantyczny. Rozrzucał moje rzeczy, więc go popchnęłam i jakimś cudem skończyliśmy na łóżku. To wszystko brzmi bardzo źle, kiedy o tym opowiadam. Nie ukrywajmy, cała ta książka brzmi bardzo źle. Okazuje się, że Steph, współlokatorka bohaterki, również miała jakieś swoje przygody z Hardinem. No, nie uprawiałam z nim seksu, ale coś nas łączyło, gdy się poznaliśmy, chociaż wstyd się do tego przyznać. Przez mniej więcej tydzień byliśmy kumplami z Bonusem. Byli przyjaciółmi z Bonusem, ale nie uprawiali seksu? To na czym polegał ten bonus? Dziś po raz ostatni będziemy rozmawiać o dumie i uprzedzeniu, informuje nas profesor. Będą rozmawiać o dumie i uprzedzeniu, bo ta książka próbuje być retellingiem dumy i uprzedzenia. Kumacie? Subtelne, co? W końcu następuje sprzeczka pomiędzy Hardinem i Tessą, po której ustalają, że spróbują być tylko przyjaciółmi. Dobrze, cieszę się, że się zgadzasz. Widzimy się jutro. Potem znika. W sensie... dosłownie znika? Czyli nie tylko Hagridy mają umiejętność znikania, ale Hardiny też? Okej, tyle ode mnie na dziś. Słuchajcie, jest pewien problem. Problem jest taki, że ta książka jest bardzo, bardzo długa. Mam nadzieję, że moje cierpienie chociaż sprawia wam radość. Okej, jeszcze na koniec info. W opisie znajdziecie link do mojej grupy na Facebooku, więc zapiszcie się do niej. I to tyle na dziś. Dzięki. Trzymajcie się.